Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości kosmetyczne. Odcinek już 4, sama jestem w szoku. Kochani, spotykamy się dzisiaj, żeby pogadać o perfumach, tak jak zwykle, ale taki mały wstęp co do tego, co tu się dzieje z moimi włosami. Żeby zaraz nie padła fala hejtu na to, jak ja wyglądam. No niestety, ale powiem Wam, że już wolę wyglądać tak niż w żółtku, które miałam. Wolę jednak ten chłód, wolę te srebro tu nawet. Nie jestem tak wymyta, twarz nie jest tak wymyta. Wydaje mi się, że to wygląda lepiej. Niestety popełniłam pewien błąd, o którym Wam powiem. Postaram się nagrać film o farbowaniu, rozjaśnianiu włosów i dlaczego, jaki błąd popełniłam i co się takiego w ogóle stało, jakiego produktu użyłam, którego bardzo Was proszę, nie używajcie. A przynajmniej nie sami. Także to i tak wygląda jeszcze w miarę. Ale przejdźmy do nowości, bo dzisiaj jak zwykle troszeczkę ich będzie. Nie jakoś wiele, ale trochę jest. Zacznę od, słuchajcie, Jean Paul Gaultier Scandal Absolu. Tu będzie wersja damska i męska. One nie są jeszcze dostępne, ja nie mogłam znaleźć daty, kiedy one dostępne będą, więc nie mam takiej dla Was informacji. Natomiast to są, jeżeli chodzi o nią, to nuty to jest figa tuberoza i drewno sandałowe tylko, a dla niego wszystko też leży na drewnie sandałowym, ale jest to kasztan i mirabelka. Coś bardzo, bardzo interesujące Wam powiem i tak się zastanawiam, bo chyba jestem zainteresowana, szczególnie ta figa mnie tak przekonuje, ona jest zawsze w perfumach taka ciekawa i potrafi bardzo różnie wybrzmiewać i czasami słodko, a czasami właśnie bardzo wytrawnie, dlatego jest to jak najbardziej do spróbowania zapach, ale oczywiście nie do zakupu w ciemno, tylko jakaś próbka. Dalej Kenzo, słuchajcie, w ogóle jeszcze Wam powiem, bo zrobiłam Wam film, który już obejrzeliście, o takim porównaniu nowości, flankerów i tych podstaw. I zapomniałam w tamtym filmie Wam powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie takiej, że ja, słuchajcie, zakupiłam jeszcze jedne perfumy. Też z nowości, znaczy nie z nowości, ale marka była w nowościach. No i tak naprawdę kupiłam ją, ale może po kolei. Najpierw powiem Wam tak. Chodzi o Sfinksa oczywiście, to były perfumy chyba z ostatnich nowości, które bardzo mi utkwiły w pamięci i bardzo chciałam je mieć. I no je trzeba było zamówić w Sfinksie, no bo ich nigdzie nie ma. Więc one przychodzą do mnie z zagranicy. No oczywiście będą szły dosyć długo, prawdopodobnie do połowy marca, ale no zobaczymy jak będzie. W każdym razie nie zakupiłam tych perfum, które były w moich nowościach, tylko coś zupełnie innego, o czym Wam nie powiem, ale powiem Wam, dlaczego tak zrobiłam. Nowość występuje tylko w 100 ml i kosztuje 600 zł. Jeżeli miałabym ją kupić, 100 ml wody, której no nie sprawdzę, nie zdobędę próbek, generalnie nie zweryfikuję, no to mogłaby się to okazać jakaś wtopa. Dlatego zakupiłam perfumy, bo jak wchodzi u nich nowość, to wszystkie się pojawiają tylko w 100 ml, ale z czasem pojawiają się w 10 ml i ta cena jest naprawdę przystępna, bo ja z przesyłką zapłaciłam za nie 200 zł, więc no drogo, nie drogo, no drogo, no bo Muglera 10 ml jest za, ale chyba 150, chyba nie jakoś mocno taniej, tyle, że tu 50 zł zapłaciłam za przesyłkę, więc w sumie to 150.
i czekam na nie i zobaczę, chodzi mi o trwałość, o to, jak one na skórze u mnie wypadają. Generalnie oni robią słodkie dosyć perfumy. Mają też świeżynki, ale lubują się w słodyczach, więc to może być marka, która naprawdę mnie zainteresuje. Ale przejdę już do tematu. No i pojawia się nowa wersja, słuchajcie, Kenzo Flower Ikebana. Ikebana już jest, ale to będzie Mimoza. Nie są jeszcze dostępne i też nie zdołałam zdobyć informacji, kiedy dokładnie wchodzą, ale jakoś, słuchajcie, w marcu gdzieś wyczytałam tak przelotem. I one różnić się mają tylko od tej podstawowej wersji, uznajmy, że to jest Flower Ikebana podstawowa wersja, bo to jest jakaś kolekcja w ogóle, kwitnącym bukietem słońca. Nie mam zielonego pojęcia, co to może znaczyć, natomiast podstawowa wersja Kenzo Flower Ikebana posiada takie nuty jak herbatę gryczaną, indyjską tuberozę, kwiat wiśni, australijskie drzewo sandałowe, cedr i wetyweria. Wydają one się być super. I teraz ja z tym flowerem, takim podstawowym, w ogóle Kenzo Flower, z tą taką różyczką czerwoną, kwiatem czerwonym. Kiedyś bardzo, jeszcze byłam młoda, ja powąchałam je u jednej z klientek w Niemczech, jak sprzątałam u niej dom. I sobie wzięłam, popsikałam się. I bardzo mi się nie spodobały, były takie dla mnie vintage'owe, jak Chanel No. 5. No wiem, tego nie można porównywać, tylko mówię Wam o takim skojarzeniu, jakie wtedy po prostu miałam. Natomiast dostałam próbkę przypadkowo obecnie. Jakąś wersję, słuchajcie, oj, nie będę teraz szukać, nie Flower podstawowa, tylko też chyba Flower coś tam. I ja jestem w szoku. One są przepiękne. Ja nie wiem, co ja chciałam od tych Kenzo. One są po prostu przepiękne. Więc chyba muszę się nimi zainteresować i te nuty też do mnie przemawiają, więc tu jest takie być może. Jak zdobędę próbkę, to i będzie super, to myślę, że tak. W ogóle Kenzo za mało trochę znam. 2 zapachy mam, troszeczkę trzeba poznać markę. Dalej, słuchajcie, to jest marka, której na pewno nie znacie. Tak mi się wydaje. Głównie też dlatego, że jest to no chyba taka marka dosyć dziwna. Marka się nazywa Dead Cool i stworzyli zapach Extra Milk Eau de Parfum. I to jest uniseksowy zapach oczywiście. Tak jak jedna z Was napisała, że jest teraz jakiś... Poczekaj, co mi napisałaś, że w związku z tym, że w wielu krajach mamy już jakby wszystko, mamy się nie dzielić na płci. Nie skomentuję tego, bo to już takie są grube poglądy. Nie wypada o takich grubych poglądach mówić, bo każdy ma prawo do swoich i do swoich odczuć i ja tutaj nie chciałabym w żaden sposób nikomu myśli żadnych sugerować, więc nie wypowiem się na ten temat, ale taki komentarz dostałam, więc bardzo dziękuję. I prawdopodobnie jest to prawdziwe. I teraz w nutach, słuchajcie, tego zapachu jest amber, bergamotka i białe piżmo. Bardzo prosty zapach, wydaje się taki cytrusowo-dymny, ale jak będzie, jak jest, to nie wiem. Generalnie powiem Wam troszkę o marce. To jest marka, która wszystkie receptury ma wegańskie, to jest bardzo cruelty free w ogóle, która jest bardzo ekologiczna. Perfumy, słuchajcie, tworzą w domu po to, żeby nie zużywać zbędnie energii więcej i tak dalej. Jest to marka, która chce tworzyć zapachy, z którymi każdy może się utożsamić. Absolutnie nie tworzy zapachów rozbudowanych, to są raczej zapachy bardzo proste. Mają 21 składników, które sobie opatentowali jako składniki pochodzenia roślinnego, które są takimi afrodyzjakami albo takimi, nie wiem nawet jak to nazwać, no, że generalnie jakby bardzo im zależy na środowisku, produkując te perfumy.
Te perfumy są dostępne od 5 marca i ja nie jestem nimi zainteresowana raczej. No, raczej nie. Na dzień dzisiejszy nie. Dalej znowu nowa marka. To jest Lee's Fragrances, a zapach brzmi In This World. Jest to oczywiście unisex, hello. Marka powstała w Kalifornii, jest to nowa marka z 2020 roku. Nie mają za dużo zapachów jeszcze, no bo są młodzi. W nutach tego zapachu jest, słuchajcie, krwista pomarańcza, eukaliptus, figa, fiołek, lawenda. Wszystko leży na tonce i szałwi. Wydaje mi się to być zapach nietrwały bardzo, jeżeli o mnie chodzi. Ale jest tu i fiołek, i lawenda, i ta pomarańcza, i ten eukaliptus, który jest, wiecie, taki mocno odświeżający. Myślę, tutaj raczej robię pas, ponieważ no marka jest naprawdę młodziutka, nowa i jeszcze niewiele o niej wiadomo i nie znajdziecie opinii też, bo szukałam, ale nie ma za bardzo opinii. Te perfumy są już dostępne, ja na razie pas. Dalej, słuchajcie, to jest też marka nowa. Zabiję Was tymi markami nowymi. To jest Chanson Vanilla Matrimony Intense. Też jest stosunkowo nowa marka, słuchajcie. I tych perfum wydali 24 butelki. Nie da się wejść do nich na stronę i dowiedzieć czegokolwiek, dlatego że mają stronę, na stronie trzeba być zalogowanym, żeby widzieć sklep, móc kupić jakieś perfumy i tak dalej. Te perfumy są już dostępne. Ja nagrywam to, słuchajcie, 1 marca i dzisiaj od 8 one zostały już wrzucone na stronę do kupna. To jest już druga partia tego zapachu, tylko że ta jest Intense, a wcześniejsza była bez tego Intense. I teraz Wam powiem o tym, jakie tu są nuty. A nuty są strasznie dla mnie ciekawe. Ja jestem bardzo na tak i chyba będę zmuszona tam założyć konto, żeby się zalogować i zobaczyć cenę w ogóle tych perfum. To jest tak. Marshmallow, ale dobrze, to w bazie są marshmallow i fiołki. Dziwne bardzo. Natomiast w nutach bazy jest grapefruit, a w nutach serca jest malina i gruszka. No wszystko, co ja kocham. Ma być słodko, ma być też tak przełamanie. Naprawdę wydają mi się bardzo interesujące. I chyba, tak, jestem zainteresowana, żeby w ogóle poznać cenę i się trochę coś przekonać o tych perfumach. Może są jakieś mniejsze pojemności, ale tak jak mówię, powstały tylko 24 buteleczki. Sorry, że się tak wyginam, ale tutaj mi ciągle spada i poprawiam jak wariatka. Następne to już coś, co znacie, marki, które znacie. To jest Paco Rabanne Olympea Parfum. Olympeę znacie na pewno, natomiast to jest taka wersja, która ma być kwintesencją kobiecości. Ma być bardzo waniliowa, ale też orzeźwiająca od pieprzu różowego. Mają się wybijać też nuty kwiatów. Ma tam być szałwia, słuchajcie, ma tam być różowy pieprz, ma być jaśmin, ma być kwiat pomarańczy, róża i to wszystko ma siedzieć na benzoesie, piżmień, wanilii. Czyli no tak wszystko, jak Wam powiedziałam, że mają być i kwiaty, i multum wanilii, słodyczy, i przełamane różowym pieprzem. Nie jestem zainteresowana, dlatego że ja w ogóle z Paco Rabanne Olympeą mam takie stosunki. Niby to jest na wanilii, być może będzie to trwałe, ale nie wiem dlaczego żadna z wersji Olympei nie jest na mnie trwała, więc ja akurat te serie perfum nie inwestuję w ogóle, a te perfumy są już dostępne do zakupu. I wersja męska też jest, Invictus Parfum też i tutaj mamy nuty wodne, lawendę, różowy pieprz, czarne mydło, nie wiem co to może być, mirt i liść fiołka.
oraz ma to być na kaszmeranie, piżmie i drzewie sandałowym. Invictusa mój partner ma i ja bardzo go lubię. I też zmienia się, słuchajcie, kształt buteleczki, bardziej będzie kanciasta. Ona była taka normalnie, no jakby bez żadnych żłobień. Tu już ma być wyżłobiona, zresztą widzicie wszystko. Mam nadzieję, ja się miałam przesunąć na bok, się nie przesunęłam, ale jakoś Wam po prostu powklejam tyle, co mogę, zapomniałam. I co? I zostały nam ostatnie. Tutaj jest ten Invictus Parfum, słuchajcie, one są też już do kupienia i tu jest takie moje być może, bo ja lubię Invictusy, jakby to było jeszcze coś ciekawszego, to czemu nie? I ostatnie to jest taka półka grubasów, perfumy niszowe Parfum de Marly Perseus. To są perfumy, które się mają nazywać Jasność w zenicie. Ma to być męski, słuchajcie, zapach i ma być on świetlisty i orzeźwiający. Tak jest opisywany. A jaka jest prawda? To bez próbki się raczej nie obędzie. Ja, jeżeli chodzi ogólnie o perfumy de Marly, wiem, że są ogromni fanatycy. Ja ich nie lubię, one mi się w większości nie podobają, źle na mnie wybrzmiewają. Miałam próbki od Moni, no i ja bym się nie zdecydowała na zakup. Miałam też próbki ogólnie swoje, bo jak coś kupowałam, to nieraz prosiłam o te próbki i to nie są, słuchajcie, w ogóle perfumy dla mnie. Mi się one nie podobają, no po prostu ja nie widzę tego fenomenu, który większość widzi. I słuchajcie, co tu mamy mieć? Grapefruit, wetyweria, czyli świeżość połączona z ziemistością, bardzo ciekawe. Ambra, nuty drzew i tak naprawdę wszystko, także bardzo prosty zapach. Jeżeli chodzi o męskość, no wydają się nuty w porządku, ale też bez próbki raczej bym nie kupiła i generalnie robię pas, bo też myślę, że mój Wojtek nie jest jakimś takim zapachowym wirtuozem. Natomiast wie, co mu się podoba, wie, co lubi i jak coś mu się nie spodoba, to tego w życiu nie użyje, choćbym ja mu mówiła, jak to jest piękne, jak ja Cię w tym uwielbiam. Nie ma takiej szansy, więc... I one też, słuchajcie, są już dostępne. Także przebrnęliśmy przez nowości. Są jakieś tam sneak peeki co do tego, co się może zaraz znowu pojawić, ale o sneak peekach nie chciałabym mówić. Po prostu jak się coś pojawi, jakaś nowość, będzie mniej więcej termin, kiedy ona może być, bo sneak peeki to jest tak, że jest tylko na przykład jakaś postać, która będzie te perfumy reklamowała z jakimś tam napisem albo czymś i wiecie, no co po takim sneak peeku? Ja nie mam pojęcia, co to może być za zapach, nie? Także tyle. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Proszę Was, wybaczcie mi to, jak ja wyglądam, no ale takie życie.